Mam dla Was pyszne ciasto na weekend z truskawkami i kajmakiem. Rozpływa się w ustach i jest naprawdę obłędnie pyszne. Smakuje tak samo jak wygląda. Zaczynam od biszkoptu. Mam tutaj 6 białek, ucieram je, dodaję cukier, 1 szklankę drobnego cukru do wypieków. Cukier dodaję partiami. Razem z cukrem ucieram jeszcze około 3-4 minut. Następnie dodaję po 1 żółtka. I jak mi się połączy z żółtkami, to wyłączam. Mieszam szklankę mąki pszennej z 3 łyżkami kakao i 1 łyżeczką proszku do pieczenia. I przez sitko przesypuję do ubitych jajek. Mieszam szpatułką tylko do połączenia się składników i wykładam masę na blaszkę 25×35 cm, wyłożoną tylko na spodzie papierem do pieczenia. Piekę około 40 minut w 160 stopniach góra-dół. Przygotowuję budyniową masę. Mam 750 ml mleka, większość wlewam do rondelka, dodaję 1 cukier waniliowy i 140 g zwykłego cukru. To mleko z cukrem zagotowuję. Zostawiłam sobie niepełną szklankę mleka, do którego dodaję 3 żółtka, 3 łyżki mąki ziemniaczanej i 3 łyżki mąki pszennej. Mieszam dokładnie i jak mi się zagotuje mleko w rondlu, to wleję moją mieszankę mączną i ugotuję gęsty budyń. Mieszam energicznie, to momentalnie zacznie się robić gęste. Mieszamy, aż się zagotuje i zacznie bąbelkować. Wtedy wyłączamy. Nakrywam folią spożywczą, tak żeby dotykała mojej masy i studzę całkowicie. Przygotowuję sobie również galaretki truskawkowe. 2 galaretki rozpuszczam w 800 ml wrzątku i odstawiam, aż zacznie tężeć. Wycinam biszkopt z blaszki, wyjmuję i zabieram papier. Biszkopt dzielę na 2 części. Dolną część biszkoptu wkładam ponownie do blaszki. Drugą na razie zostawiam. Biszkopt nasączam. Mam herbatę owocową z miodem. Połową kubka nasączam 1 biszkopt, drugą część zostawiam na drugi placek. Ucieram masło. Masło musi być w pokojowej temperaturze, miękkie, 250 g. Jak mi się ładnie utrze, to dodaję całkiem wystudzoną masę. Nie może być nawet lekko ciepła. Dodaję ją partiami po łyżce. Połowę wykładam na biszkopt. Następnie układam warstwę herbatników. Na herbatniki ląduje cała puszka kajmaku. 510 g. Nie żałuję. Rozsmarowuję ją po całych herbatnikach. Na to ponownie herbatniki. Herbatniki dałam maślane, ale mogą być również kakaowe. No i pozostała część kremu budyniowego rozprowadzam po całości. Na to drugą część biszkoptu ułożę, ale sobie jeszcze zetnę wierzchnią skórkę, żeby było całe, tylko mięciutkie ciasto. Ale nie musicie tego robić, możecie tak położyć normalnie. Układam na wierzchu, dociskam dłonią i ponczuję pozostałą herbatą. Następnie układam pokrojone w kawałki truskawki, mam ich około pół kilograma. Ciasto, jak zauważyliście, już mi się nie mieści w blaszce, więc muszę poczekać, aż galaretka mi zacznie mocno tężeć, bo inaczej mi się wyleje. Właśnie taka ma być, taka lekko już ciągnąca i taką wylewam delikatnie na owoce. Całość wstawiam do lodówki i na drugi dzień można kroić.
Jest pychotka, naprawdę. Całość opisałam Wam również w opisie tej rolki.